Siemanko z Kolipę, czyli najpiękniejszej wyspy, jaką do tej pory widziałem w Tajlandii i myślę, że nic jej nie przebije i na 100%. Wczorajsza noc bardzo ciężka, nie ukrywam. Ale to jak widzieliście odcinek, to mogliście zobaczyć, co się działo. Najpierw do drugiej czy do trzeciej nie spaliśmy, była impreza koło naszego namiotu, jacyś Tajowie pili, śpiewali, darli się i w ogóle. 6:10 obudził nas deszcz, który zaczął tak lać. Mieliśmy tylko farta, że niedaleko nas było drzewo, pod którym mogliśmy się schować. Ale to są przygody. Powiem wam, że koniec końców nie wysypiam się w ogóle, ale cieszę się, że się zdecydowaliśmy na ten namiot, na taką podróż i tak dalej, bo jest naprawdę fajnie. No. Jest przygoda. Dzisiaj śpimy znowu w namiocie i prawdopodobnie teraz przez kolejnych parę dni znowu będziemy spali. Dopóki chyba nie dojedziemy na Kopangan, no, to będziemy cały czas w namiocie spali. Także spoks. A tam, nie wiem, może 2 nocki w hotelu. Będzie full moon party akurat, to wiecie. Dobrze jednak mieć hotel. A później dalej lecimy z namiotem. Najbardziej się w sumie nie mogę doczekać tego, jak pojedziemy na północ Tajlandii. Tam Chiang Mai, Chiang Rai, Pai, bo tam jest naprawdę fajnie. Pod względem takim, że tam nie jest tak gorąco jak tutaj. Tutaj się wchodzi do namiotu po prostu. Wiecie, temperatura wczoraj była 30 stopni wieczorem, w nocy w sumie to była 23, było 30 stopni. No to wyobraźcie sobie, ile w namiocie było w środku. Nie ma co gadać, leżycie po prostu i z was kapie pot. Mało przyjemne. A na górze już jest zimniej, także się będzie przyjemniej spało. Właśnie bierzemy sobie łódeczkę i tutaj dookoła Kolipę jest dużo takich innych fajnych, małych wysepek i sobie jedziemy właśnie pozwiedzać. Później dalej tutaj będziemy oglądać. Jutro wracamy już w stronę Phuket. Bierzemy skutery i ruszamy na Krabi. Przed chwilą mogliście zobaczyć, jak latałem właśnie nad wyspą Kokra, która jest dokładnie tam. Stwierdziliśmy, że tam nie płyniemy łódką, szkoda czasu, polecimy tylko dronem i będzie załatwione. I tak tam takie malutkie 2 plaże były, nawet nie było po co wchodzić. Pogoda coraz lepsza. Rano powiem wam, że trochę ten deszcz mnie przestraszył. Myślałem, że zepsuje nam to dzień, ale jest świetnie, to najważniejsze. Turyści z Polski. O. Sam seks. Dopływamy do kolejnej miejscówki. Tam wcześniej nurkował w sumie tylko Dawid. Ale co jest tutaj, to nie wiem, ma tylko ładna woda. Ogólnie to wszyscy praktycznie chcą już wracać tam na wyspę, na Kolipę, bo tam jest tak ładnie. Najpiękniejsze miejsce naprawdę, jakie widziałem w Tajlandii. Przypłynęliśmy jeszcze na ostatnią wysepkę. Całkowicie ostatnią i wracamy później na tą najpiękniejszą plażę tutaj. Ale mamy teraz taki patent i pomysł, żeby z drona zrobić tutaj właśnie ładne zdjęcie. Także zaraz zobaczymy, czy się uda. A jak coś, to zobaczycie u mnie na Instagramie. Dobra, Lica, co możesz powiedzieć do tego miejsca, gdzie jesteśmy? Zajebiste po prostu. Nie no, w ogóle ja nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Wiecie, co jest najgorsze? Że zobaczyliśmy teraz najlepsze miejsce w Tajlandii. I co będzie później? Każde będzie w ogóle byliśmy wszyscy na wycieczce, której nie polecam. Absolutnie. Jak tutaj przyjdziecie, nie bierzcie wycieczki żadnej. Dajcie sobie spokój, nie bierzcie żadnych Totalnie. wycieczek. Lepiej spędźcie sobie czas tutaj na wyspie. Zdecydowanie.
bo po prostu jak zobaczycie takie coś za sobą i popłyniecie na inne wysepki dookoła, nigdzie nie ma takiej wody. Chociaż nie, chyba że chcecie sobie posnurkować, to, ale to są fajne rafy. Specjalista tam właśnie jest w wodzie, nie wiem czy widzicie. To tak, jakbyście chcieli posnurkować, ale jakbyście chcieli posnurkować, no to się odezwijcie do Dawida. No jest specjalistą w tym. Na każdym miejscu musiał. Ale to jest jasno, ja No. Koh Lipe jest przepiękną wyspą i nie podejrzewam, znaczy nie przypuszczam, żeby w Tajlandii była jeszcze gdzieś taka wyspa. Chyba, że jeszcze jakieś, chyba, że nie widzieliśmy jeszcze może, nie wiem. Ale nie, no chyba nie. Jednogłośnie wszyscy, którzy tu przyjeżdżali, stwierdzali, że no to jest chyba top. Ale sprawdzimy to, bo będziemy jeszcze na kilku rajskich wyspach. No jeszcze może nas zaskoczyć to Koh Kut ewentualnie. Koh Kut i Koh Mak, no. Koh Mak też? Tak, że to też jest, ale chyba bardziej tylko Kut w sumie. No, ale to się jeszcze... To się jeszcze sprawdzi tak naprawdę. Ale to będzie już pod koniec naszej podróży. Dopiero jak popłyniemy na Koh Chang, to z Koh Chang popłyniemy na Koh Kut i Koh Mak. Tak, ale całe szczęście, że jeszcze w międzyczasie będziemy na północy, żeby trochę zmienić klimat, bo jakbyśmy stąd płynęli jeszcze na jakąś teraz wyspę, a nie, płyniemy. Stąd? Na Koh Phangan płyniemy i Koh Tao. Ale to już długo nie będę pokazywał, bo to już widzieliście u mnie. Ale nie, mówię o takie nasze wrażenia. No ale to wiemy jak wygląda. To nie będzie nic zaskakującego, bo wiemy jak to wygląda. Ciężko to przebić. Ale raczej zaskoczyć to by nas mogło jedynie jakbyśmy gdzieś nie byli. O, lata już, faktycznie wziął. Nie, no mi się wydaje, że właśnie dobrze, że będziemy mieli przerwę na północ. Trochę zmienimy nastrój, cały w ogóle tutaj coś się zmieni, nie tylko ładne plaże. I później końcówka znowu tam. A w kwietniu może coś fajnego. Zobaczymy. Bo wczoraj rozmawiałem z jedną panią. Pozdrawiam serdecznie. I oczywiście jej męża za polecenie. Ta pani pokazała moje badania jednemu też lekarzowi, innemu. Skonsultowali się i prawdopodobnie nie będę musiał mieć robione operacji. Co się stało? Jestem zadowolony, bo chyba nie będę musiał mieć robione operacji. Jestem bardzo zadowolony. Ale to się jeszcze okaże. Muszę wrócić teraz do treningów normalnie. Jak będzie wszystko ok, to znaczy, że jest ok. Bo mogło być tak, że przepuklina się po prostu wchłonęła już. Z drugiej strony jest chyba lepsze słońce, chyba tam lepiej się położyć. No, mówiłam. Koniec końcem, tutaj na ostatniej wysepce, gdzie sobie przypomnieliśmy porobić jakieś tam zdjęcia i filmiki, całkiem było spoko, naprawdę. Bo te wcześniejsze rzeczy. Tutaj jest elegancki kolor, to jest naprawdę taki kolor bajkowy, że aż super się tu siedzi, tylko patrzę na to. Tam jak popłynęliśmy na inne, to już nie było takiego, było ok, ale nie tak jak tutaj. Także teraz idziemy szybko się tylko przebrać i na plażę dalej. Trzeba korzystać, bo już zostało nam tylko parę godzin, rano wyjeżdżamy. Ale na pewno tu jeszcze wrócę na 100% i myślę, że już niedługo. Bo miejsce, które jest warte naprawdę odwiedzenia, a tym bardziej, że wiemy jak można tutaj tanio spędzić czas, tanio tutaj przyjechać. Nie jest tak jak się zapowiadało, że będzie mega drogo. Także na pewno to powtórzymy. Tak jak mówiłem, na wyspie taki środek komunikacyjny to są taksówki. Każdy przejazd kosztuje 50 tajskich batów od osoby. Nieważne gdzie jedziecie i tak dalej, 50 musicie zapłacić. Ale to jest niebezpieczne, bo to są straszne wyboje, a oni tak zapieprzają, że masakra. No, ale adrenalinka. Przyjechaliśmy do Zodiaka, poczytać książkę, pochillować. Ja zaraz jeszcze drona odpalę.
kolejne miejsce, które ktoś z widzów nam polecał. To jest indyjska, a raczej hinduska restauracja Bombay. Miejmy nadzieję, że będzie taka dobra, jak jest naprawdę. A czekajcie, bo akurat się nie wyświetla. Zaraz zobaczymy. Hinduskie jedzenie polubiłem dopiero jak byłem w Indiach. Wcześniej nie lubiłem dobre, a teraz lubię. Zaraz zobaczymy, co tu mają dobrego. Zjadłem chicken butter i chyba było jedno z lepszych, jakie w życiu jadłem. Mega dobre. Przepyszne było, naprawdę przepyszne. Jeśli ktoś z Was lubi hinduskie jedzenie, będzie tutaj, bardzo polecam. Bardzo, bardzo. No, serio. Nie wiem, czy mówiłem, ale kiedyś ja w ogóle nie lubiłem tego. W ogóle, ani trochę. Hinduskie jedzenie jakoś mnie odtrącało, ale przez to, że mieszkałem na takiej dzielnicy w Londynie właśnie. Ale w Indiach polubiłem już i to bardzo. No i teraz raz na jakiś czas muszę sobie zjeść, żeby sobie przypomnieć te smaki. A tutaj było naprawdę świetne. Kolejna noc. Dzisiaj wreszcie normalnie się spało. Po 3 dniach. I się obudziliśmy w miarę spoko, bo jest przed 8. A nie o 6 jak zwykle. Znaczy o 6 też się obudziliśmy, ale poszliśmy dalej spać. Dzisiaj było już ok. Z nocy na noc jest coraz lepiej. Można się przyzwyczaić. Teraz musimy szybko składać namiot. Zaraz idziemy tutaj na kolację, kolację, na śniadanie. Ała! Mam coś ugryzło. Komar. Co za gnój. I trzeba się zbierać, bo o 9 musimy być już w porcie, także mamy ponad godzinkę tylko. Jesteśmy już w porcie, trzeba zrobić odprawę, bileciki i ruszamy w trasę. Czeka nas ile godzin? 1,5 godziny będziemy płynąć i później prawdopodobnie 6 godzin będziemy jechać. Każdy dostaje taki bilecik. Dobra, możemy teraz podsumować. Udało nam się tutaj spędzić czas naprawdę bardzo tanio. Ala ma fryzurę na ananaska. Z racji tego, że zaoszczędziliśmy na noclegu, Dawid płacił 4000 tajskich batów, czyli ponad 500 zł. My płaciliśmy nic. Na biletach, które sprawdzaliśmy wcześniej, zaoszczędziliśmy ile? 6000 prawie? Dużo, no. Czy 7000? Około 1000 zł zaoszczędziliśmy prawie chyba na biletach. Teraz zamiast płacić 3600 za bezpośrednią łódkę do Phuket, co jest jakieś 500 zł, płacimy 800 tajskich batów, czyli coś ponad 100 zł. Tylko dlatego, że płyniemy najpierw, a później się przesiadamy na busa i jedziemy 5 godzin czy 6 godzin? Właśnie w sumie cała podróż ma trwać 8 godzin, ale lepiej jest tak sobie rozłożyć, bo jednak speedboatem przez tyle godzin to można... No, zdecydowanie lepiej i macie 4 razy taniej i to jest też bardzo dużo, no 4,5 razy taniej. Tanio też można zjeść na tej wyspie, jak się pójdzie na szaszłyki. Tak, na szaszłyki było za 50 batów. Ale w ogóle jedzenie tutaj, takie typowo tajskie jedzenie się wahało około 100 batów, trzeba było zapłacić za obiad. No, to jak na Czasem wyspę. niżej, trochę wyżej, było ogólnie spoko. Naprawdę można tutaj przyjechać, spędzić fajnie czas i spędzić go tanio. Bo tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku wczorajszym, jak ktoś nie widział, można przypłynąć tutaj, znaleźć sobie, jak ktoś przypływa sam albo w parze, to hostel można za 300 albo za 250 tajskich batów, bungalow za 500. Naprawdę można tanio tutaj spędzić czas i fajnie. Jak dla mnie jest to najlepsza tajska wyspa. Nie widziałem jeszcze ani jednej takiej pięknej jak tutaj, a widziałem już ich naprawdę dużo. No. Jest zdecydowaną topką ze wszystkich. Chyba wszyscy, którzy z nami byli, tak samo stwierdzili. Tak, na pewno. Każdemu się podobało, naprawdę jest super. I wieczorami się coś tu dzieje na plaży nawet, także jak ktoś szuka rozrywki, też może ją znaleźć. Ale nie, to trzeba dodać, że to nie jest rozrywkowa. No typowo rozrywkowa nie jest, oczywiście. To nie tutaj. Typowo rozrywkowa nie jest, no ale tak Ale naprawdę da się, tak, da oni się. do pierwszej się wczoraj bawili, a muzyka dalej grała, do pierwszej już szli do domu, a muzyka dalej grała. No i też rozmawialiśmy, że tutaj są tacy fajni turyści, bo tu trzeba trochę takiego wysiłku włożyć, żeby tu przyjechać. Zdecydowanie. Więc... Było fajnie, naprawdę fajnie. było fajnie. Bardzo. Polecamy i to bardzo. A teraz siadamy właśnie na łódkę i ruszamy w trasę. Nie, oni mają inne, oni mają niebieskie, my mamy żółte.
Potem się najlepiej szło w moją rodzinę, jak szliśmy. Ale była wyprawa. Ostatnie spojrzenie na tą piękną wyspę. Dzisiaj nocka na Phuket ze względu na to, że będziemy już po południu i samego rana ruszamy na Krabi. Krabi też Wam nie pokazywałem na odcinkach, także przez kolejne 3 dni, prawdopodobnie od czwartek, sobota, niedziela będą odcinki z Krabi. Myślę, że będzie co oglądać na pewno. Sam jestem ciekawy, bo na Krabi byłem ostatni raz 8 lat temu, albo 9. Nie pamiętam kompletnie, co tam jest. No tak, no bardzo. No. Kompletnie nie pamiętam, jak tam wygląda nawet, także się cieszę. Ale mam farta. Zapomniałem o namiocie z łódki. Byliśmy w 7-Eleven pokupować jedzenie. Już idziemy do busa. Ala mówi, a gdzie namiot? No, tutaj się przypomniało, że go nie wziąłem. Całe szczęście, bo jeszcze się przyda. Bo jeszcze mamy zamiar w nim spać trochę. Także no wiadomo, no kupiłbym, bo nic mi innego nie zrobić. Zresztą musiałem i tak odkupić, bo to nie jest mój, tylko pożyczyłem od Przemusia. Musiałbym mu odkupić. No ale zdenerwowałem się i to strasznie. Ale całe szczęście był i czekał. Wsiadamy do busa i teraz długa trasa na Phuket. Teraz jedziemy aktualnie już autobusem. Wcześniej jechaliśmy busem, później nam zmienili na autobus. No, a na końcu jeszcze będzie taksówka, żeby dostać się na Phuket. Także dzisiaj trochę tych środków transportu było. I zdecydowanie się opóźnimy. Mieliśmy być na 17:30, a jak będziemy na 20:30, to będzie cud. Także jak ktoś będzie planował taki powrót, to planujcie na cały dzień, bo cały dzień Wam pewno zejdzie. Właśnie tak leje znowu. Dojechaliśmy dopiero po 12 godzinach. Masakra po prostu. Było warto, oczywiście, że tak, i to mega warto, bo wyspa Koh Lipe jest przecudowną wyspą. No ale przedłużyło się i to na maksa. Jesteśmy na Night Markecie, przyjechaliśmy sobie coś zjeść dobrego, no i później się przespać i rano ruszamy dalej w trasę. Ale będzie... O nie, nie ma moich kurczaków dobrych. No trudno. Było warto, najważniejsze.